Przed nami południowy wschód Europy. Przed nami Bałkany. Wyruszmy razem na spotkanie z kulturą, historią i tradycją. Niezapomniane widoki, ale i burzliwa historia współczesna. Rozdarcie między wschodem a zachodem. Wpływy trzech religii, częste zmiany granic. Wiele różnic, ale i wiele wspólnego. Odkryjcie z nami piękno i bogactwo kulturowe tego barwnego regionu. Bałkańskie skarby. Część druga. Mostar. Czyli most i nie tylko. Tym razem zabieramy Was w podróż po trzech bałkańskich miastach, wizytówkach trzech państw. Odwiedzimy Dubrownik, Mostar i Kotor. Witajcie w kolejnej części naszej podróży po trzech bałkańskich miastach. Jeśli jeszcze nie zobaczyliście pierwszej części naszej wyprawy, koniecznie obejrzyjcie zwiedzanie Dubrownika. Przed nami następny etap. Z Dubrownika wybieramy się do bośniackiego miasta Mostar. Na początek musimy jeszcze przeprawić się z Dubrownika na lotnisko. Postanowiliśmy bowiem podróżować własnym pojazdem po kolejnych punktach naszej wycieczki. Jeśli wypożyczacie auto z zamiarem przekraczania granicy, tak jak my, pamiętajcie, aby o tym poinformować wypożyczalnię. Niestety wiąże się to z dodatkową opłatą. Z lotniska kierujemy się ponownie w stronę Dubrownika, by następnie udać się na północ. Istnieje kilka wariantów trasy z Dubrownika do Mostaru. My wybraliśmy taką, która biegła w większej części przez wybrzeże Chorwacji na północ, aż do półwyspu Pelješac. Całą drogę można pokonać w 2,5 godziny, ale uprzedzamy, że widoki są tak ładne, że możecie się zatrzymywać na podziwianie okolicy i robienie fotek. Droga doprowadza nas do słynnej przeprawy. Most Pelješki. To nowa konstrukcja otwarta w 2022 roku. Dzięki niej, podróżując z Dubrownika na północ Chorwacji, nie trzeba już przejeżdżać przez skrawek wybrzeża należący do Bośni i Hercegowiny. Wjeżdżając już w głąb lądu, przejeżdżamy rozległą doliną Neretwy. Rzeka będzie nam towarzyszyć teraz przez najbliższych kilka dni. Granicę między Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną przekraczamy w okolicach miasta Metković. Małe, spokojne, kameralne przejście. Formalności nie trwają długo i polegają tylko na sprawdzeniu paszportu. Tak sprawnie trwa to jednak podobno tylko poza sezonem, bo kiedy przyjeżdża sporo turystów, to trzeba tu poczekać w sporych kolejkach. Po niecałych 3 godzinach jazdy docieramy do położonego wśród wzgórz Mostaru. Czas poznać tę turystyczną perełkę Bośni i Hercegowiny. Jedno z najpopularniejszych miast tego państwa, położone wśród wzgórz nad urokliwą rzeką Neretwą. Miejsce piękne, ale i świadek wojny, która przetaczała się tu całkiem niedawno. Pierwszą osadę założono tu jeszcze w średniowieczu. Od 1468 roku zaczęli tu panować Turcy. Narzucili mieszkańcom islam, prześladowali chrześcijan, rozbudowali miasto, a jednocześnie połączyli część wschodnią i zachodnią słynnym kamiennym mostem. W 1875 roku Mostar znalazł się pod panowaniem Austro-Węgier. W tym czasie zaczęła rozwijać się serbska kultura. Po I wojnie światowej Mostar przeszedł w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, późniejszej Jugosławii. W 1992 roku w kraju wybuchła bratobójcza walka Bośniaków, Chorwatów i Serbów. Wschodnia część miasta została doszczętnie zniszczona. Miasto znów było podzielone na pół. Pozostawało takie przez wiele lat. Sytuacja ustabilizowała się na przełomie XX i XXI wieku. Miasto odbudowuje się dzięki wsparciu finansowemu UNESCO i funduszy unijnych. Odwiedza je też coraz więcej turystów. Na noclegi wybraliśmy apartament. Wyglądał bardzo gustownie, a budynek położony był tuż nad Neretwą. Starania o piękny wygląd miasteczka widać zwłaszcza na Starówce. Stare miasto, położone tuż nad Neretwą, także podzielone jest na stronę wschodnią i zachodnią. Na wschodzie turyści przechodzą urokliwą uliczką Kujundжилuk. Wokół kramy, bazarki i restauracyjki. Spacerując wąskimi uliczkami z licznymi warsztatami rzemieślniczymi, sklepikami i restauracjami w muzułmańskiej części miasta można poczuć atmosferę Orientu.
Klimat zachowany jest po zachodniej stronie Starego Miasta. Tutaj snuć się można uliczką Oneściukowa. Także wśród kramów i licznych barów, restauracji czy kafejek. Przed głównym sezonem nie ma jeszcze tak dużego ruchu turystów, a i wszyscy sprzedający nie rozpoczęli swojego handlowania. Latem odwiedzających i handlarzy jest tu tyle, że trudno się przecisnąć. Walutą w Bośni i Hercegowinie jest marka zamienna. Możecie tu również zapłacić w euro, stosuje się wtedy przeliczanie i 1 euro to 2 marki. Wąskie, brukowane uliczki Starego Miasta oczywiście zwiedza się pieszo. Po wschodniej stronie Mostaru znajdują się 2 najważniejsze meczety. Oczywiście w całym mieście jest ich o wiele więcej. Nad rzeką Neretwą dumnie wznosi się meczet Koski Mehmet Paszy. Wybudowany został w XVII wieku, obecny budynek jest jednak rekonstrukcją zniszczonej w trakcie wojny świątyni. Wysoki minaret jest również wieżą widokową, roztacza się z niego piękny widok na okolice. Idąc bardziej w głąb miasta możecie odwiedzić meczet Karadosbega. Powstał w XVI wieku na fundamentach chrześcijańskiego kościoła świętego Szczepana. Zaprojektowanie meczetu jest przypisywane nadwornemu architektowi Imperium Osmańskiego. Meczet także zniszczono podczas wojny, a odbudowano dopiero w 2004 roku. Tu także można wejść na liczący 34 metry minaret. Na lekkim wzniesieniu nad muzułmańską częścią króluje z kolei prawosławna świątynia – Sobór Trójcy Świętej. Kościół wzniesiony w 1873 roku i zniszczony w 1992 podczas wojny w Bośni i Hercegowinie. Odbudowa zaczęła się w 2004 roku. Dopełniając tego religijnego tygla, nad zachodnią częścią Mostaru króluje rzymskokatolicki kościół i klasztor franciszkanów. Wzniesione przez zakon w połowie XIX wieku, podczas wojny dotkliwie zniszczone, a potem odbudowane w 2000 roku. Tuż obok w budynku klasztornym mieści się największa w Hercegowinie biblioteka z cynnymi woluminami. Ale to kościelna wieża zdominowała wszystko i jest tak wysoka, że stanowi punkt odniesienia w całym mieście. Można kwestionować jej urodę, ale wysokość 107 metrów czyni świątynię najwyższym kościołem w Bośni i Hercegowinie. Właściwie jest to kościelna dzwonnica, ale jednak wznosi się wolno stojąco obok świątyni i ma nawet odrębną nazwę – Wieża Pokoju. Budowla miała być symbolem pojednania wszystkich religii występujących w tym mieście, ale jednak nie da się ukryć, że ponad wszystkimi innymi świątyniami zdecydowanie góruje. Ponad połowę wysokości przejeżdżamy windą, resztę trzeba pokonać schodami. Po drodze oglądając zabytkowe dzwony. Na samej górze widok na wszystkie strony miasta. Z wieży spojrzeć też można na pobliskie wzgórze Hum, gdzie w 2000 roku postawiono 33-metrowy krzyż. Po zachodniej stronie miasta znajduje się pięknie odnowiony budynek Urzędu Miasta. Pierwotnie był szkołą, zniszczoną później przez wojnę w 1993 roku. Po odbudowie w 2012 roku służy jako ratusz. Elegancko prezentuje się również budynek Mostarskiego Gimnazjum. Wybudowano je w stylu neomauretańskim. Budowla powstała w wyniku austro-węgierskiego pragnienia promowania bośniackiej tożsamości narodowej, która miała być ponad powiązaniami z Imperium Osmańskim czy ludnością słowiańską. Chciano stworzyć europejską wersję architektury islamu. Budynek jest uważany wręcz za pomnik narodowy, a całkiem praktyczną i chyba najważniejszą jego rolą było połączenie i nauczanie w jednej placówce uczniów wszystkich zwaśnionych tutaj i walczących ze sobą stron. Budynek gimnazjum położony jest przy Placu Hiszpańskim. Miejsce poświęcone jest zaangażowaniu Hiszpanii w misje pokojowe na Bałkanach i tu w Mostarze.
W roku 2012 przybywał tu król Hiszpanii Juan Carlos, który otworzył uroczyście odrestaurowane miejsce. Te pięknie odnowione miejsca i budynki kontrastują z wciąż żywą historią niedawnych działań wojennych. Co krok napotykamy na miejsca, które wyglądają wciąż jak zaraz po wojnie. Nad pięknym placem hiszpańskim wznosi się ruina nazywana wieżą snajpera. Przed wojną budynek pełnił funkcję banku, ale po wybuchu walk stał się ulubioną lokalizacją dla strzelców wyborowych. Dziś jest nieodnowioną ruiną, miejscem prezentacji politycznie zaangażowanego graffiti. Na elewacjach wielu budynków wciąż można zobaczyć ślady po ostrzałach. Dom towarowy Razvitak to jeden z symboli przedwojennego Mostaru. Powstał w 1970 roku w charakterystycznej dla tamtych lat stylistyce. Tu także okresy świetności przerwała wojna i do teraz budynku już nie odbudowano. Przez wieki świadkiem wszystkich wydarzeń w Mostarze był najsłynniejszy zabytek i wizytówka miasta – Stary Most. Kamienna przeprawa powstała na zlecenie tureckiego sułtana Sulejmana. Most zastąpił drewnianą konstrukcję. Od 1565 roku był symbolem pojednania wschodu z zachodem, zarówno chrześcijaństwa z islamem, jak i katolickich Chorwatów z prawosławnymi Serbami. Potężna kamienna konstrukcja niestety nie obroniła się przed wojną domową. Symbol ten celowo zniszczyła ostrzałem chorwacka armia 9 listopada 1993 roku. Zaraz po wojnie w 1995 roku przy wsparciu UNESCO i Banku Światowego rozpoczęto odbudowę mostu. Wydobyto z rzeki pozostałości starej budowli, które w części wykorzystano do stworzenia nowej. Resztę bloków pozostawiono na brzegu, niczym pomnik tragicznych wydarzeń. Nowy, stary most otwarto w 2004 roku. Most ma 4 metry szerokości i jest długi na 30 metrów. Wznosi się nad rzeką na 24 metry. Został wykonany z miejscowego wapienia noszącego nazwę Tenelia. Powierzchnia mostu jest wręcz wypolerowana przez tysiące osób przechodzących na drugą stronę. Progi mają ułatwić wędrówkę. Kiedy sezon zacznie się na dobre, zgodnie z wielowiekową tradycją, młodzi mężczyźni skaczą z mostu do rzeki. Kiedyś mieli tym udowodnić męskość, teraz mogą tak zarabiać. Zbierają datki od turystów i kiedy uzbiera się odpowiednia kwota, oddają skok. Jest to o tyle nieprzyjemne, że Neretwa jest jedną z najzimniejszych rzek na świecie. Jej średnia temperatura to ledwie 8 stopni. Przechadzając się Starym Miastem po zachodniej stronie Neretwy, dochodzimy do jeszcze jednej przeprawy. To Krzywy Most. Jest bratem tego dużego, choć tak naprawdę starszym, bo powstał w 1558 roku. Można powiedzieć, że jest miniaturą Starego Mostu. Ponoć został wybudowany niejako na próbę przed powstaniem tego właściwego. Unosi się nad dopływem Neretwy rzeką Radoblią. Pomimo że również jest bardzo uroczy, niewielu turystów tu zagląda. Magicznego wyglądu Mostar nabiera nocą. Po zmroku także nad wszystkim króluje Stary Most. Warto także wiedzieć, że nazwa miasta Mostar także związana jest z tą przeprawą. Pochodzi od słowa mostari, czyli strażnicy mostu.
Pięknie prezentuje się także nocą słynny budynek gimnazjum. Wieczorem także przespacerować się można Placem Hiszpańskim z Aleją Klonową. Nieopodal, także po zachodniej stronie miasta, pojawiamy się przed kościołem Piotra i Pawła i przy wznoszącej się nad całym miastem wieży pokoju. We wschodniej części oczywiście najbardziej wyjątkowo prezentują się meczety. W tafli Neretwy odbija się meczet Koski Mehmed Paszy. A to już znany nam także meczet Karados Bega. W pięknym wyeksponowaniu nie zapomniano także o Krzywym Moście. Jeszcze przed sezonem głównym można snuć tu się spokojnie tymi uliczkami, a ich wyjątkowy klimat przenosi nas wprost do średniowiecza. Podczas wizyty w Mostarze warto też wyjechać w okolice miasta. Zupełnie niedaleko, bo około 10 km w kierunku południowo-wschodnim od Mostaru, znajduje się wyjątkowo interesujące miejsce. To klasztor derwiszów Blagaj. Określany także w języku bośniackim jako Tekija, miejsce, w którym natura spotyka się z kulturą i religią. To początek rzeki Buna, która po 9 kilometrach wpadnie do znanej nam już Neretwy. Ale zanim pojawi się w otworze skalnym, który widzimy, krąży podobno przez 19 km w hercegowińskich skałach krasowych. Tuż przy tym źródle, które wypływa z groty, u podnóża gigantycznego nawisu skalnego o wysokości 240 metrów, wznosi się klasztor derwiszów. Powstał najprawdopodobniej po zajęciu Hercegowiny przez Turków, czyli jeszcze przed 1520 rokiem. Mnisi muzułmańscy izolowali się tu od świata, tworząc coś w rodzaju domostwa. Derwisze znani są przede wszystkim ze swojego słynnego tańca wirowania, szybkiego obracania się wokół własnej osi, podczas czego wprowadzają się w swego rodzaju medytację. Teraz derwiszy już tutaj nie ma, są tylko turyści, natomiast wciąż pojawiają się muzułmanie na swoich modlitwach. O tym, że było to pełnoprawne domostwo, świadczą przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń niczym pokoi. Są te do spania, do modlitwy, do przygotowywania posiłków, jak i są toalety. Wstęp do klasztoru jest płatny i obowiązują takie same zasady jak przy wkraczaniu do meczetów. Chodzi o obuwie i odpowiedni ubiór. Przy klasztorze funkcjonuje cała infrastruktura turystyczna. W sezonie jest to miejsce bardzo oblegane. Turyści mogą przysiąść w jednej z licznych restauracji położonych tuż nad wartko płynącą rzeką Buną. Po klasztornych wrażeniach wracamy do Mostaru, żeby posilić się w jednej z klimatycznych restauracji. W tym regionie można spróbować kolejnych przebojów bałkańskiej kuchni. Może na początek sałata szopska. Pochodzi najprawdopodobniej z Bułgarii. Przyrządzana jest z surowych ogórków, pomidorów, papryki i cebuli z dodatkiem słonego sera i oliwy. Z warzywnych ciekawostek oto blitwa, czyli burak liściasty, przypominający w smaku coś między naszą botwiną a szpinakiem. Może być dodatkiem, a do czego powiemy zaraz. Tu także zajadać się można czewapi, czyli to słynne mięsne ruloniki. Dla wielbicieli mięsa jest także plieskawica, czyli spory, ale cienki kotlet z mielonego mięsa mieszanego. A to już dania nazywane dolma lub sarma. Są to na przykład rolatki z liści winogron z wypełnieniem z ryżu i mięsa lub też nadziewane i zapiekane papryki. A oto wjechało na stół danie koronne – kalmary, podawane w całości, chrupiące, aromatyczne.
Królewska uczta dla wielbicieli owoców morza. I właśnie kalmary podaje się tu w towarzystwie blitwy. Do tego mostarskie piwo. A żeby postawić się na nogi, trzeba koniecznie wzmocnić się słynną bośniacką kawą. Do późna w nocy można wybrać się do piekarni, czyli pekary, po jakiś świeży i pyszny burek. Do wyboru oczywiście nadzienia serowe, mięsne czy warzywne. Po takim posileniu się i wzmocnieniu mocną kawą można wyruszyć w dalszą drogę. Tak, czas już opuścić urokliwy, niezwykle interesujący, położony wśród wzgórz Mostar i skierować w kolejne miejsce naszej podróży w ramach bałkańskiej wyprawy. Jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, to koniecznie sprawdźcie, bo zaczęła się ona w Dubrowniku. Albo przejdźcie już do kolejnego etapu wyprawy. Teraz jedziemy do Czarnogóry, do miasta Kotor. Do zobaczenia!